Siema. Dzisiaj będzie kontynuacja testu z rozwierceniem otworu we wkładce w komorze z gazem. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają wyniki ankiety. Jak widać, Wasze opinie są podzielone. Dzięki Wam za to, że się wzięli w niej udział, a ci, którzy tego nie zrobili, cały czas mogą to zrobić. Jestem ciekawy, jak zmienią się jej wyniki po tym filmie. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak wyglądają wyniki, począwszy od otworu oryginalnego do otworu o średnicy 1,2 mm. Ale zanim zaczniemy, w komentarzach pytaliście, kiedy podsumowanie testu, więc podsumowanie testu będzie dzisiaj. Również w komentarzach pytaliście, czy HDR jest w oryginalnym stanie, więc z przykrością stwierdzam, że nie. Ma wyciągnięty blok zaworu, sprawdziłem to. W komentarzach również pisaliście o swoich doświadczeniach, za co bardzo dziękuję. W komentarzach również prosiliście, żebym sprawdził, jaką moc i ile strzałów odda HDR bez tej wkładki w komorze z gazem. Także dzisiaj to sprawdzę, do tego będzie dalej wyciągnięty blok zaworu. Obiecałem podsumowanie, więc podsumujmy to. Na wykresie zobaczymy, jak prezentowały się wyniki do tej pory. HDR plus wkładka z otworem oryginalnym. Wyniki są stabilne, chociaż jak to u mnie bywa dość często, jeden z dwóch pierwszych strzałów zawsze jest mocniejszy. Tak też było tym razem, ale wyniki stabilne. Otwór we wkładce rozwiercony na 0,35 mm, wyniki bardzo stabilne, około 12-13 Joule. Przypominam, że jest to wersja 11 Joule z wyciągniętym blokiem zaworu. Otwór we wkładce wywiercony na 0,5 mm, wyniki już nie są takie stabilne, chociaż wyraźnie wzrosła energia. Wyniki wahały się tam w okolicach od 12 do 15,5 Joule. Jest znakomita średnia wyniosła około 14 Joule. Otwór rozwiercony na 0,75 mm, jest zauważalny spadek mocy, jak i ta energia już nie jest stabilna. Średnia spadła w okolice 10,5 Joule. Otwór we wkładce rozwiercony na średnicę 1 mm, tutaj pojawiły się już duże problemy ze stabilnością. Ta energia skakała od chyba 6 do 14 Joule. Średniej nawet nie liczyłem, bo to nie miało sensu. Otwór rozwiercony na średnicę 1,2 mm, tutaj już nie ma mowy o jakiejkolwiek stabilności. Wyniki wahały się tam chyba od 3 do 13 Joule. I pojawiły się już pierwsze problemy z rewolwerem. Strach pomyśleć, co będzie dalej, ale sprawdzimy to. Jak wyglądało wiercenie wkładki, widzieliście w poprzednich odcinkach, to już nie będę pokazywał. Dziura już jest naprawdę duża. Montujemy wkładkę. Puścimy gaz. Gazem będzie gaz kolba. Kulki będą te same co w poprzednich częściach, czyli PDG 50. Idziemy testować. Aha, chronometrem będzie X radar. Zapomniałem włączyć nagrywanie, ale przy pierwszej próbie, przy pierwszym strzale na to mnie wyleciało dużo gazu. Wyniki były ponad 300. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. O, stało się to samo. Przy pierwszej próbie właśnie było to samo, ale jeszcze dłużej. 317. 330. 322. 318. 306. Nie zmierzył. Kolejny magazynek. 313. 309, 306, 246, 142, 122. I to jest koniec.
Przy 1,5 mm otworze wyniki są zbliżone do tego, co uzyskujemy z oryginalnej wkładki, z tym, że od 10 strzału ta energia już szybko spada, czyli jest szybka utrata gazu. Pojawiają się też problemy. Wkładka 1,8 mm. Ta dziura już jest potężna. 345, 318, 320, już są problemy. 299, 300, 292. Kolejny magazynek. 286, 256, 193, 137. Koniec. Mając otwór 1,8 mm, te wyniki są zbliżone do tego, co widzieliśmy przed chwilą, z tym, że ta energia spada jeszcze szybciej, czyli tracimy też jeszcze szybciej gaz. Ok, teraz będzie wkładka rozwiercona na 2 mm. 339, ale tu już są problemy i to dość duże. 298, nic. 265, 285, 278. Ok, magazynek numer 2. 232, 241, 159, 106. Widzieliście tą kulkę? To jest koniec. Przy 2 mm średnicy tu już jest ogólny bałagan, tracimy szybko energię, szybko gaz, pojawiają się też już takie większe problemy. Wkładka z otworem o średnicy 2,2 mm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawi mnie ten pierwszy strzał, czy znowu będzie ten duży wyciek gazu. 330, 309, 282, 283, 282, 281. Ok, kolejny magazynek. 270. Nie zmierzyło. Już nie mierzy, czyli jest poniżej, ale ok. Jest koniec. Przy średnicy 2,2 mm jest ta sama sytuacja praktycznie co przy 2 mm. Bardzo szybka utrata energii, gazu, no i te same problemy. Otwór średnica 2,5 mm. I chyba wszystkie kulki wypadły. 322, 234, 268, 289, 277, 178. Ok, kolejny magazynek. O, już nie ma co. Przy średnicy 2,5 mm spadek energii i utrata gazu jest jeszcze szybsza. Już nie mamy praktycznie z czego oddać strzału numer 8. 2,8 mm. Zobaczymy, jakie efekty tutaj będziemy mieli. I 353, 309, 119 i to jest koniec. Średnica 2,8 mm, tutaj już chyba nie ma co komentować. Wszystko widzicie na wykresie. Szybka utrata gazu, szybki spadek energii i zero zabawy. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że dalsze wiercenie otworu w tej wkładce nie ma sensu.
Ale w odpowiedzi na Wasz komentarz zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak w ogóle nie użyjemy tej wkładki. Ok, wkładka jest zdemontowana, blok zaworu jest wyciągnięty, dajemy kulki, nowy gaz. Zobaczymy, co się stanie. $362 i koniec. No i to, co nas najbardziej interesuje, czyli HDR bez bloku zaworu i bez wkładki w komorze z gazem. Mój HDR dzisiaj oddał tylko w tej konfiguracji jeden strzał, ale za to mocny, był ponad 16 Joule. No ale to było wszystko, na co go było dzisiaj stać.